Witam, 2 marzec 2024 rok i mamy do porównania 2 kosmogramy, które są najbardziej nas interesują. Zresztą taki cykl powstał, ale to 27 luty 2024 rok, pamiętacie? Godzina 11:30, Warszawa, no i wielki strajk chłopski. Cóż w tym by było dziwnego? Nic, ale mamy przygotowany strajk następny, już zapowiedziany. Czekałem na godzinę i to jest właśnie najciekawsze. Na 6 marca godzina 11 w Warszawie również. Proszę zwrócić uwagę na to, ale za chwilę będziemy to omawiać. Tamten już omówiliśmy i teraz zaraz wam pokażę fenomen, autentyczny fenomen. To są te 2 strajki, czyli pierwszy strajk jest w środku, ten z 6, który będzie, dopiero jest. Popatrzcie sobie na osie, jak fantastycznie ascendenty się dobierają. Jeżeli teraz przyjrzycie się osiom, jest identyczne. Nie do wiary. Słuchajcie, nie wierzę w to, żeby to w tym nie maczał jakiś astrolog albo jasnowic, bo to jest niewiarygodne. 6 marca, dlaczego nie 11:30? Dlaczego? Mógłby zmienić. Przecież tu była godzina 11:30, a to już jest 11. Dlaczego nie? Tylko akurat 11, pół godziny wcześniej. I ten kosmogram. Popatrzcie, tu była ta samca bliźniąt. Tego 27, popatrzcie sobie. To jest Wada samca bliźniąt. A tutaj już mamy Wada samce panny w rybach. Panna to praca i panna jest przed negocjacjami. I panna w tym wypadku występuje w 4. sektorze. Więc ona naprawdę ma dużo do powiedzenia. Zwróćcie uwagę, jak są skupione cudownie planety. Wszystkie planety są, każda po kolei, w każdym z domu po prawie 2 planety. W sektorze, w znakach. Fantastycznie. Oprócz tego ascendent jest również w raku. Czyli nadal najważniejszy jest rolnik, najważniejszy jest człowiek. I zwróćcie uwagę, co jest najbardziej charakterystyczne tutaj w tym wypadku. Saturn, Słońce, Merkury, Neptun. Te trzy planety plus światło, czyli Słońce, są w jednym miejscu. Teraz jakie są działania? Nieograniczone. Kwadratura Urana w stosunku do Wenus i do Marsa. Przecież ta koniunkcja Wenus-Mars nadal jeszcze istnieje, ale kwadratura do Urana to jest po prostu tutaj ci, którzy rządzą, muszą się mocno zastanowić, co zrobią. Jeżeli rolnicy nie wygrają tego, to będzie największa klęska ludzkości. Największa klęska tutaj Polski. Z tym, że nie wierzę w to, żeby nie wygrali, dlatego że po pierwsze są wybory lada moment. Lada moment są największe działania. W dodatku popatrzcie sobie, Księżyc znajduje się w sektorze wagi, w Koziorożcu, czyli społeczeństwo ustawia
negocjuje. Czyli negocjacje są najważniejsze i negocjacje są jednostronne. My mamy wybory tutaj, akurat w filmie, w którymś ktoś napisał daj pan spokój, czy coś takiego. Coś takiego głupiego. Jeżeli ten człowiek się zastanawia, to niech się zastanowi nad tym, co było wczoraj. Tak, jakie było święto, dzisiaj, jakie mamy święto. To też jest święto. Tak, dzisiaj ja usłyszałem o tej godzinie. Gdybym nie usłyszał, nie zrobiłbym tego kosmogramu i się bardzo zastanawiałem, jak go w ogóle przedstawić Państwu. Bo jest łatwo, ale trzeba się zastanowić nad każdym słowem, które się mówi. To jest rewelacja. To jest po prostu, dla mnie jest to właśnie to spojrzenie, jakie daje astrologia. Ta królewska wiedza, że można być większym niż się jest. Słowo jest najpiękniejszą rzeczą. Tak się rozpoczyna Pismo Święte. Najpierw było słowo i to słowo, dotrzymanie tego słowa, proszę, to jest to. Jak pójdą te negocjacje? Źle pójdą te negocjacje. Oczywiście, że źle, bo rząd będzie robił wszystko, żeby zbagatelizować tutaj tą sytuację. Oczywiście, że tak. Dlaczego? Dlatego, że Państwu pokazałem. Pokazałem tutaj tą historię. Tylko, że wtedy księżyc był w wadze. Wtedy negocjowali. Postulaty były wtedy. Księżyc był na dole, w wadze. Teraz już jest księżyc w koziorożcu, już wymaga. Jest kwadratura do tej wagi. Tu jest kwadratura, tu już nie ma żartów. Jeżeli rząd się nie ugnie przed tymi postulatami, to w takim razie zacznie się po prostu to, co powiedział ten chłopak, że jest to kosmogram wojny. Można by było tak powiedzieć. To jest beznadziejną historią, bo tego nie powinno być. Ale żołnierzami są właśnie ci, którzy właśnie teraz stoją. To święto wczorajsze jest świętem tym tutaj. To są żołnierze wolności. Teraz zwróćcie uwagę, co się dzieje. W świecie okazuje się, że także sprowadzaliśmy zboże z Rosji. Magazyny są przepełnione i nagle okazuje się, że tam gdzieś skądś, ale tam nie ma GMO. Więc teraz by trzeba było się zastanowić, gdzie jest prawda. Teraz te manewry wojskowe, które są tutaj w Polsce. I teraz zwróćcie uwagę, które kraje rozpoczynają tutaj jakiś patronat. Francja, ale Niemcy nie chcą brać w tym udziału. Dlaczego? Bo Niemcy mają w tym udział. W tym eksporcie, tak? Z tego kraju znienawidzonego, tak? To jest właśnie najciekawsze, że geopolityka i teraz zastanawiam się dlaczego, ale to w innym filmie, ja tylko tutaj zaznaczam, dlaczego nagle Francja występuje jako wodnik przeciwko wodnikowi? Czy to jest tylko blef? Bo dla mnie jest to blef. Ja nie wierzę, nigdy nie wierzyłem Francuzom i nigdy nie uwierzę Francuzowi żadnemu. Żabojadom się nie wierzę. Jeżeli ktoś uwierzy w żabojadom, to chyba zgłupiał. Zresztą ci, którzy Polacy byli, oczywiście, że Francja jest wszystko ok, ale to jest państwo policyjne, państwo mało istotne. My graniczymy z czymś. My graniczymy wiecie z czym. Z tą świadomością, z której się wyzwoliliśmy. Ale nikt nie każe nam być. Oni graniczą, oni nie przechodzą. Nie martwmy się o to. Martwmy się o to, żeby nas nie wpędzono w coś. Dlaczego niektóre kraje inaczej postępują? Zresztą to nie jest w tej chwili rozmowa. Najważniejszą rozmową jest to, że rolnik dzisiaj, jeżeli nie wygra tego 6, co jest wątpliwą sprawą, żeby wygrał,
Dlaczego wątpliwą? Dlatego, że właśnie jest ten koziorożec. Jeżeli będzie twardy, nieugięty, wygra. Ale to jeszcze potrwa. Jeszcze mamy czas. Dlaczego? Dlatego, że rolnik jest teraz zatrzymany w szachu. I wydaje im się, że władze oczywiście, że jeżeli rolnikowi teraz obieca coś głupiego, to rolnik przyjmie to. Rolnik tego nie przyjmie. Chłop nie jest z tych. Chłopi dzisiaj są po studiach, chłopi są dzisiaj z wykształceniem wyższym bardzo często. Ja już mówiłem Państwu, że mój kolega zrezygnował z bycia sędzią w sądzie, a hoduje świnie. I on nie zrezygnuje z tego. Dlaczego? Dlatego, że jego ojciec był hodowcą krów rasy czerwonej. Tej najbardziej prymitywnej krowy, która żyła kiedyś, żyje nadal na Podhalu oczywiście. Bo nie te czarno-białe. Te czarno-białe to jest nowy wymysł. Rasą pierwotną były czerwone krowy. Te czerwono-białe krowy, czy w ogóle te, które... I to trzeba brać pod uwagę. Także jeżeli walczymy a był to człowiek o bardzo wysokiej kulturze i zresztą wspaniały człowiek. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy rozmawiać o naszych dziadkach, o naszych rodzicach, o naszych przodkach. I to będzie właściwie rodzina, która powinna być na pierwszym planie tutaj w offsetce. Powód dlaczego? Dlatego, że wszyscy znamy to nazwisko. Był to ambasadorem, był ten człowiek. To nazwisko było. I to wielkim człowiekiem. Zresztą nieważne, nie w tej chwili. Dzisiaj jest rolnikiem, jest chłopem, walczy właśnie o to. Dzisiaj rolnicy mają ogromny potencjał. Wśród rolników są lekarze. I są ludzie, normalni ludzie. Jeżeli rolnicy przegrają cokolwiek, przegramy my, ludzie w mieście. My sobie nie zdajemy sprawy, jak bardzo przegraliśmy już wiele rzeczy. Ale jeżeli oni wygrają to, będziemy mogli oddolnie walczyć. I tutaj, drogi wpisowcu, który tam wpisałeś, nie rozumiesz w ogóle nic. Astrologia właśnie na tym polega, że astrologia pokazuje siłę. I tutaj, jeżeli nie ma astrologa, który organizuje właśnie takie ustawienia, a nie inne, to po prostu jest fenomen. Fenomen tych linii. Dlatego, że to jest powtórzenie tego samego. To jest działanie na tych samych falach mózgowych, na tej samej kulturze. To jest ustawienie genialne. Niektórzy astrolodzy mogą się nie zgodzić. Niech się nie zgodzą. Poczekamy, zobaczymy. Lada moment jest ten fakt. I to jest przecież środek tygodnia. 6. 8 zrobię lada moment. 8 zrobię właśnie to, co mnie tutaj osoba prosiła o ten jakiś tam europejski cud, ale to jest inna manifestacja ku pokojowi, ku czemuś tam. Zobaczymy, też bardzo ważne, ale chcę tą zobaczyć, tylko tam nie podała godziny. Jeżeli bym mógł prosić, to dokładną godzinę. Bo nie wiem, czy ja mogę znaleźć to gdzieś. Jeżeli znajdę, to oczywiście, że tak, ale jeżeli by przyzwała no do wieczora, do jutra, czyli do 3, no to bardzo bym prosił, albo po prostu 2 razy zrobię, albo ile więcej godzin mnie to zajmie, znaczy tutaj tłumaczenie niektórych rzeczy. Także jestem zafascynowany tym kosmogramem. Proszę zwrócić uwagę, jak cudownie Słońce, to, które było tego 27,
przesunęło się na środek, bardziej jest stabilne, bardziej mocne. Saturn zmienił swoją pozycję, też przeszedł Słońce. Mało tego, tutaj to wszystko działa zupełnie inaczej i właśnie ten księżyc, o którym już wspominałem, zupełnie gdzie indziej się znajduje się tutaj. To wszystko jest w dynamice, ale to jest to samo. Zrobiono ruchy, które są na tej samej bazie, na tej samej kanwie. Jest ten sam element, bierze udział. Też dlatego dzisiaj kwiatki to żywe. Stoją tutaj, żeby one kwitną na biało. Jest świeczka po to, żeby dać to życie, płomień to życie, ogień. Gratulacje ogromne temu człowiekowi, który to wymyślił, który to robi. Aspekty, no można by było omawiać, ale tak jak już omówiłem część tutaj, będziemy się martwić dzień wcześniej, albo może w ten dzień. Ja uważam, że jest duża siła w tych aspektach, które tutaj są, które budują naprawdę niesamowitą rzecz. Niesamowitą rzecz. I to, że tutaj jest jeszcze Słońce jest nadal w znakach zmiennych, które no nie dają takiej siły, bo to jest siła ale przecież wiosna. Jeszcze jesteśmy w zimie, jeszcze jesteśmy w rybach, jeszcze jesteśmy, ale możemy negocjować, możemy przyciskać, możemy skręcać, dociskać. Ktoś by mógł powiedzieć, czy jestem zadowolony z tego kosmogramu. Takie pytanie by mogło paść. Tak, jestem. Jestem zachwycony. I chciałbym, żeby przywrócić prawo własności. Nienaruszalne prawo własności. Żeby nikt się nie wtrącał do tego. Prawo własności jest świętą rzeczą, o co walczą rolnicy. Po to, że mam ziemię swoją i na tej ziemi uprawiam to, co chcę. Robię to, co chcę. Prawo wyboru. Jeżeli chcę, to podzielę tą i dam między dzieci. Jeżeli nie, stworzę rodzinne gospodarstwo i będziemy je poszerzać. Nie wszyscy chcą prowadzić gospodarstwo. Niektórzy chcą sprzedać ziemię, oddać koledze, przyjacielowi, sąsiadowi, sprzedać. Ziemia ma swoją wartość, przede wszystkim w plonach. I te plony, żeby nie były takie, jak są tam na zachodzie, albo gdzieś tam, czy odżywiając się tymi rzeczami, które są gdzieś tam produkowane w Ameryce Łacińskiej, tak, gdzie dosłownie, nie wiem, czy ktoś był tam, ale tam ziemia jest okropna. Czy ktoś w ogóle zna tamte warunki? Jak to wygląda w Ekwadorze, czy obojętnie tam w tych państwach? Jak wyglądają plantacje, jak wyglądają te latyfundia, jak przygotowali do rolnictwa jezuici franciszkanie, jak właśnie Amanda, która yerba, jak to gospodarstwo wygląda, to polskie gospodarstwo, jakie ogromne to są obszary, jak one są produkowane. To są latyfundia ogromne, to jest nie do wiary. To nasi żołnierze, którzy pojechali na Madagaskar i potem tam do Meksyku tłumić tą rewolucję, potem przeszli na drugą stronę. Jest dużo historii, byśmy musieli naprawdę, powiedziałem na Madagaskar, źle, nie na Madagaskar, tylko wtedy właśnie w tym okresie, kiedy chcieliśmy zdobyć Madagaskar. A chodziło przede wszystkim o tutaj Kubę, Haiti,
I te wszystkie bunty, które były tam, w tamtych czasach, mieliśmy tłumić, bo tak Napoleon sobie wymyślił. I teraz jest ta sama historia, która wraca jakby historycznie, do tego ja jeszcze nie zrobiłem astrologicznie, ale ci, którzy znają historię, niech sobie przypomną, co było z żołnierzami, polskimi naszymi żołnierzami, którzy byli właśnie w Saragossie. Co się stało z nimi dalej. Zresztą taki film też powstał. I popatrzcie, jak oni poszli potem do Chile. Poszli aż tam daleko, do Argentyny. Założyli to państwo między innymi. Byli tymi pierwszymi osadnikami. Zresztą stąd też rodzina Jacqueline Kennedy. To skąd pochodziła Jacqueline Kennedy. Z kim się właśnie jej siostra i mąż, z której rodziny pochodził. I te zobaczcie to wszystko, to co wyjechali tutaj właśnie, to co pokazywałem wam, to Muzeum Kinematografii, to właśnie tam są. Oprócz tego są rodzina Leonardów też tam jest. To są te rodziny, które właściwie zostały wypędzone z Europy. Pojechały tam robić ogromne pieniądze, a właściwie latyfundia, a właściwie nie wiedziały, już nie wróciły, bo było daleko. Czy mamy powtórzyć tą samą historię, panie, za chlebem? Bo to jest to. To jest to, co nasi pradziadowie przeżyli. To nie było tak dawno w gruncie rzeczy, jak jeżeli weźmiecie sobie sytuację taką, że mniej więcej dziadek ma te 70 lat, to sobie idźcie tymi 70-kami i dojdziecie, zobaczycie, że to jest bardzo blisko, że to wcale nie jest tak dawno. Czasami niektórzy mają ten cmentarz, mają tam starsze groby, jak stoją, niż tą historię, którą opowiadam. I popatrzcie sobie na to, zbudujcie na tym tą przyszłość swoją i walczcie o tą przyszłość, bo ta przyszłość jest w waszych rękach. Teraz. To jest to właśnie to, co pokazuję tutaj w tym kosmogramie. Ten kosmogram nie mogą być identyczne tutaj ascendent, descendent, medium celi, imum celi, nałożyć się, że ktoś sobie tak powie, a 30 minut sobie odejmę. To nie jest tak. To nie robi się tak. To nie jest tak, że tym nie kieruje Stwórca. Nie wierzę w bajki. Zdam się na tej wiedzy od dawna, jestem, sami widzicie, ile tu filmów powstało i dzisiaj są trudne czasy i astrolog się musi uzewnętrznić, ujawnić. To nie ma tak, że jesteście gdzieś tam i nie walczycie o to. Walczycie, bo walczymy o co? O to, żeby być, żeby istnieć. Bo za chwilę i astrologia zejdzie tak. Był taki okres. Od Hugo Kołłątaja, tak? Od tych wielkich reform szkolnych, które zmusiły nas od Newtona, od tego momentu, kiedy zniszczono wiedzę, ta, która była najważniejszą wiedzą, wiedzę duchową i wiedzę tą, która dawała naprawdę wielkich ludzi, tak jak Mikołaj Kopernik, tak jak Heweliusz, tak jak wielcy tego. Średniowiecze wymyśliło największe wynalazki, jakie w ogóle ludzkość mogła wymyśleć. Wiatrak i młyn wodny, wiatraki, osuszenie Holandii, Holandia, proszę, powstała. U nas żuławy osuszono. To jest ogromna wiedza. Wiedza wody. My dzisiaj mówimy o wodzie. To właśnie wtedy gospodarowano gospodarką wodną fantastycznie. Groble, nie groble. W przyrodzie to robi to bóbr. On potrafi zrobić, użyźnić ziemię, stworzyć tą ziemię. Bobrowiska są bardzo ważnymi elementami przyrody.
Dzisiaj wkroczyliśmy na te tereny, wybetonowaliśmy rzeki, wybetonowaliśmy i dzisiaj ktoś opowiada, że jest zgroza, bo nie ma wody. Jak to nie ma wody? Jeszcze w naszych czasach ja się kąpałem w rowach melioracyjnych. W każdej wsi były wody, rowy melioracyjne, nawadniające, odwadniające. W każdej wsi. Dzisiaj ich nie ma, zasypano, specjalnie zasypano, po to, żeby właśnie zrobić. Dlatego ci sami ludzie, którzy są w tej opcji, oni gadają te same głupoty. Wtedy kazali rolnikom nieomalże pod bronią stać i pracować za darmo, bo to było za darmo praca. I w momencie właśnie takich żniw trzeba było ileś godzin przepracować. Lub zapłacić komuś, kto by chciał pracować w tych rowach, bo to była ciężka praca. Odmulanie tych rowów, robienie wody, spuszczanie, nalewanie. Kiedyś wam opowiem o tym. Może opowiedzą inni, którzy pamiętają, jak robiono kanały, jak chciano zmeliorować i rozpoczęto właściwie od Mazur. Śluzy, nie śluzy. Czasami pływacie tymi śluzami, ci, którzy wychodzą z Zalewu Zegrzyńskiego i płyną na Mazury i widzą, jak to jest. To było wtedy robione i to jest właśnie ta gospodarka wodą. Ta gospodarka nie była dokończona na Warcie, nie była dokończona tutaj w Poznańskim, nie była dokończona w niektórych miejscach. Tutaj w Łodzi miała powstać kanał między Wartą a Pilicą. To jest gospodarka wodna, a dzisiaj się mówi o tym. To miało być skończone teraz, w latach 60. Nie. Po co? A rozpoczęto te plany, taka Łódź powstała. Tutaj przed Pałacem Poznańskiego, to znaczy tutaj, gdzie przyjeżdżacie do tak zwanej manufaktury. Tutaj park, który jest dzisiaj remontowany, miał być portem. I dzisiaj cisza. Zresztą, jeżeli ktoś jest łodzianinem, pamięta o tym. Jeżeli ktoś zna plany miast, Polski, żeglugi tej barkowej, która była jedną z największych żeglug w Europie, tu w Polsce. Naprawdę mieliśmy bardzo potężną tą żeglugę. Zresztą Belgowie, Holendrzy mają do tej pory, Włosi mają. Z każdego miasta w Europie można było dopłynąć szlakami. Mieliśmy ogromną stocznię we Wrocławiu. Nie tylko we Wrocławiu, także w Bydgoszczy była stocznia barek. Zresztą nabrzeże w Warszawie jest, gdzie barki jeszcze stoją, ale mieszkalne już w tej chwili. Ale tego transportu nie potrzeba, nie. Ale ci marynarze jeszcze słodkich wód istnieją ci barkowi. Całe rodziny barkowe były kiedyś. Tak w Lisacy. Jeszcze ja pamiętam, kiedy Wisłą płynęły bale do Gdańska, chyba do Gdańska, może do Torunia, może do Bydgoszczy, tego nie wiem. Ale pamiętam. Jeszcze moi koledzy niedawno zbierali puszki te plastikowe, robili barki, spływali Wisłą, czy też Wartą nie radzę, bo Warta jest kapryśna i możecie zginąć. I to jest właśnie, to jest ta data, te daty walczą o to, żebyśmy mieli tą wolność, właśnie tak, żebyśmy mogli pływać, żebyśmy mogli być, te elewatory, które były w Gdańsku, wy znacie to wszystko, wiecie, to są historyczne rzeczy, które trzeba powtórzyć tylko. Dawniej ten kos był malutki, tej ziemi było mniej, więcej, bo po prostu ciężko było pracować, bo albo koń, albo muł, albo wół pchał i tego zboża nie było tak wiele. Dzisiaj są traktory, te, które są w leasingach, czy tam jeszcze skądś, które tak widzicie i patrzycie z podziwem, że ten rolnik ma taką piękną maszynę.
To nie jest piękna maszyna. Wy idziecie do pracy, mieliście piękne tokarki, które przestaliście pracować na nich. Mieliście piękne odlewnie, mieliśmy piękne huty, mieliśmy piękne stocznie, mieliśmy piękne... zakłady włókiennicze tutaj w Łodzi. I taki pan Saks wywalił to wszystko z panem Belcerowiczem i jeszcze coś i cieszycie się, że nie ma tego. A jakby było pięknie, jakbyśmy produkowali len w Żerardowie. Jeszcze dzisiaj tam gdzieś orzeł produkuje tam gdzieś. Produkuje się jeszcze len, ale jest wyjątkowo piękny i drogi. I o to wszystko walczą ci rolnicy, bo len oni produkują. Wyobrażacie sobie Polskę obsianą lnem i produkującą tkaniny lniane? Czy na przykład w tej chwili te konopne? Czy jeszcze jakieś inne? Bo można przecież produkować mnóstwo tych. Jest no chociażby owce. Tą wełnę bielską, czy pamiętacie? To wszystko robią rolnicy. To co dzisiaj robi pan Kluska. Tylko ono robi co innego, sery czy tam coś, ale hoduje te barany, hoduje te owce. Ci górale wspaniali, którzy idą i przyglądamy się, jakie to jest piękne, tylko nie zastanawiamy się, że oni dają nam tą wełnę. Ta wełna kiedyś przez szmot szła do Wielkiej Brytanii i sweterki, które tak żeśmy bardzo lubili, z Anglii przychodziły. Szetlandzkie, takie kolorowe. To były 70% to była wełna, którą tutaj skupywali szmaty skupuje, garki lutuje. Pamiętacie? Ci, którzy są starsi, młodzi nie wiedzą, o co chodzi. Jedna z najlepszych organizacji skupujących właśnie wełnę, ponieważ nie było innej tkaniny, było tylko len i wełna. Nie było tych dziwnych akryli, nie akryli, które supłują się, czy dzisiaj mamy czapeczkę z butelki i mówimy, że to jest ekologia. No jaka to jest ekologia? Ekologia to jest czapeczka z wełny, bo ona, jak ją zdejmiemy i ona upadnie, ona się, tak włosy po prostu. Robaczki je zjedzą, mole, nie mole, tam mnóstwo jest tego. To jest ekologia. I ci rolnicy walczą o to, i my walczymy o to. Ci, którzy wiedzą, o co chodzi. Gdzie jest ten łańcuch pokarmowy? Gdzie jest to wszystko? To jest świadomość. I astrologia to pokazuje, tylko nie pokazuje tych butelek. A po co nam te elany, nie elany, te wszystkie dziwne rzeczy? Z butelki po Pepsi będziemy robić sweterki? No przecież mam mnóstwo. To poliamid się nazywa, czy jakoś. Wrzućcie to do jakiegoś pojemnika i postawcie na swojej kuchni, czy tam gdzieś. Zobaczycie, że wam wyjdzie torebka foliowa z tego. Albo kawałek plastiku. Będziecie mogli do drukarki wrzucić i będziecie się cieszyć, bo wam wydrukowało następną figurkę. Tylko nie bierzecie pod uwagę jeszcze jednej rzeczy, że kilka razy przerobienie tego tworzywa robi to bardzo niebezpieczne tworzywo. Ono zaraża. Dlatego też niektóre zabawki malutkie takie nie wolno dawać dzieciom. Dlatego z tych rzeczy robimy jakieś wycieraczki, jakieś paskudztwa, bo ono nie ma pewnego, traci łańcuch. A moglibyśmy to zrobić na przykład chociażby takie torebki ekologiczne, które byśmy mogli zrobić z ziemniaków. Ja nie będę tutaj tłumaczył, bo przeszedłem tą drogę ekologii, tylko prawdziwej ekologii, a nie dziadostwa, które ci zieloni chcą. Oni nawet nie wiedzą, o co chodzi. Oni się muszą nauczyć kultury i przede wszystkim wiedzy. Wyjdzie taka dziewczynka wymalowana i ona jest ekologiczna. Dziewczyno, masz więcej plastiku na sobie, uczuleń i tego wszystkiego, które będziesz przekazywać dalej i w historii. To jest szok i szał. Słuchajcie, kończę, bo dzisiaj sobota już wieczór, właściwie to już noc. Nie wiem, czy zdążę dzisiaj ten film, a jeżeli nie, to jutro zrobię następny. A chciałem tylko wam pokazać dzisiaj to,
Co jest najważniejsze? Na rany Chrystusa weźmy się do roboty. Weźmy, naprawdę idźmy. Dzisiaj byłem na rynku, oczywiście, że tak. I cieszę się, że są. Jeszcze mogą przyjechać. Jeszcze mają za co, bo niedługo nie będzie silników, nie będzie na rowerach nie przyjadą. No, chyba że my przyjedziemy. Może na elektrykach będziemy jeździć do nich. Oni są z daleka. Oni są ponad 150 km od Łodzi. To nie jest tak blisko. Cóż, za chlebem trzeba gonić. Odległości już w tej chwili coraz bardziej. No ale skrócą nam. Będziemy mogli tylko w obrębie czasu jakiegoś chodzić. Minutowe, sekundowe miasteczka zrobią. A jakże pani tutaj wystawiła. Jeszcze raz zróbcie ją, panią, czy tego pana. Ja zresztą zaczniemy się bawić lada moment w kosmogramy. Dumny jestem i cieszę się, że zrobiłem pana Bosaka. I dzisiaj jestem dumny z tego człowieka. Dumny, że wyszedł na to, że jest marszałkiem. A osadziłem go jako ministra spraw zagranicznych wtedy, bo ma taki kosmogram. I dzisiaj uważam, że jest człowiekiem spraw zagranicznych. Faktycznie jest tym ministrem. Dlatego, że robi rzeczy, które są właśnie tego typu. Zwraca na to uwagę. Na to wszystko, co jest. Na to, co przychodzi z zachodu i uważamy, że to jest dobre. Dobre jest to, co robili nasi dziadowie, co robili nasi pradziadowie. Dobre jest to, żebyśmy chodzili do Sławojki, a niekoniecznie musimy mieć piękne łazieneczki. Łazienki nie za bardzo są potrzebne z tych tworzyw sztucznych całych. Ja nie mówię, że mamy się pozbawić. Do niedawna i tutaj jeszcze w mieście Łodzi, jeszcze w Warszawie są, to co tu ukrywać, rynsztoki i szamba. I to prawie że w centrum Łodzi też znajdę miejsca. To nie na tym polega. To zupełnie na czym innym polega. Na kulturze. Jak się myje i czym się myje, co się je, jak się wyrzuca, jak się robi, jak się selekcjonuje. O selekcji zapomniano całkowicie. Kiedyś był właśnie ten szmot, butelki, wszystko. Pamiętacie butelki z mlekiem? Komu to przeszkadzało? A jakie było to mleko? Ono się naprawdę zsiadało. Trzymajcie się, na rany Chrystusa nie dajmy się, bo będzie źle. Do zobaczenia. Powodzenia. Oczywiście w myśleniu. Zdrowym myśleniu, a nie pisaniu głupot.